hej, amerykański sen, czy jeszcze coś takiego istnieje? A jeśli tak, to jak się do niego przyłączyć i nawet mieszkając w Polsce zrobić sobie amerykański sen, chociaż możesz przyjechać do Stanów. Z amerykańskim snem założenie jest takie, że od pucybuta do milionera i wielu Amerykanów żyje z taką nadzieją, z taką myślą, że tak faktycznie się da i w praktyce tak jest, że mnóstwo Amerykanów albo osób, które przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych po 5-10 latach zostają milionerami. Jeśli popatrzeć na bogactwo Stanów Zjednoczonych jako kraju i jeśli patrzeć na PKB, to po prostu nie ma nic, co by się z nimi równało. Cała Unia Europejska, wszystkie kraje, PKB krajów Unii Europejskiej jest niższe od tego, co ma jeden kraj, czyli Stany Zjednoczone. I z drugiej strony, jak się popatrzy na produkt krajowy per capita, czyli na mieszkańca, to Stany tutaj już nie są na pierwszym miejscu, bo ja myślę, że to jest kwestia tego, że jest tu mnóstwo właśnie imigrantów, mnóstwo osób, które przyjeżdżają, jest mnóstwo nowych obywateli, albo takich, którzy są tu od dłuższego czasu, ale są nastawieni na to, żeby niekoniecznie realizować amerykański sen, tylko po prostu cieszą się z tego, że mieszkają w Stanach. Bo czym tak naprawdę jest amerykański sen? Chodzi o to, żeby z pucy buta, tak to filmy opowiadają, z pucy buta zostać milionerem. Tylko, żeby takie coś zrobić, trzeba naprawdę niesamowicie zasuwać. I Stany na to pozwalają, bo w zasadzie nie ma tutaj możliwości, żeby nie znaleźć pracy, jeśli się pracę chce mieć. Tylko jeśli ty przyjeżdżasz do Stanów, chcąc zostać milionerem i nastawiasz się na to, że będziesz szukać pracy, to będziesz mieć problem. Dlaczego? Dlatego, że takich ludzi jak ty jest tutaj jakieś 280 milionów, a jest, patrząc, mogę powiedzieć garstka, ale ta garstka to jest ilu może połowa Polski, to są tacy ludzie, którzy są niezwykle bogaci i większość z nich się dorobiła za swojego życia, tylko że na to naprawdę zasuwali. W Stanach jest więcej milionerów jak obywateli Szwecji, tak żebyś miał porównanie, że to nie jest po prostu ogrom, to jest po prostu ogrom, to ten kraj jest naprawdę przepotężny, ponad 300 milionów ludzi i to robi różnicę. I robi różnicę jest jeszcze to, że państwo jest nastawione na to, żeby przypadkiem obywatelom nie pomagać. W sensie nie ma jakiegoś tam ubezpieczenia społecznego za bardzo, znaczy możesz sobie wykupić. Nie ma czegoś takiego, że dostaniesz 500+. W związku z tym albo pracujesz, albo umierasz. No może przesadzam, bo tak jest w Ameryce Południowej, ale państwo jest nastawione na to, żeby ludzie się bogacili przez swoją pracę. Jak powiedziałem o tym 500+, to jest tak. To jest klasyczny socjalizm. I może to by się wydawać, że państwo ci coś daje. Nie. Państwo ci zabierze przez to, że podniesie ci ceny paliw i ty nawet tego nie zauważysz. To, że państwo ci da opłaty za przejazd autostradą, to, że ci podniesie ceny tam, gdzie ty tego po prostu nie poczujesz, w energii, w wodzie i tak dalej. I ty zapłacisz za to, potem łaskawie ci oddadzą. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wybory wygrać, tak? Żeby porządzić sobie trochę. W mojej książce, zresztą w związku z nią będzie nagroda dzisiaj, popełniłem kiedyś taką książkę Jak mieć pieniądze i tam pisałem właśnie o takiej ustawie Wilczka, która to weszła w Polsce w 89, jak uzyskaliśmy wolność prawdopodobnie. I wtedy Polska była najszybciej rozwijającą się gospodarką świata, bo każdy, kto żyw, mógł po prostu zarabiać pieniądze i państwo mu w tym nie przeszkadzało. A wręcz było powiedziane, rób ta co chce ta, byle nie robić krzywdy komuś i żeby to było zgodne z prawem, takie jakie wtedy było. A w Stanach jest to cały czas, czyli rób ta co chce ta. Powiem Ci, że jak tutaj jestem, to byłem parę razy na spotkaniach startupowych. Jak 2, 3, 4 lata temu jeździłem do San Francisco, tam byłem non-stop na tych spotkaniach i wydawało mi się, że San Francisco pod tym względem jest numerem 1, ale byłem naprawdę zaskoczony spotkaniami tutaj, bo
2 dni temu akurat byłem na takim spotkaniu, gdzie było na tematach, o tematach beauty. Czyli tam urodowe, produkcja kosmetyków, tego typu rzeczy. I był na przykład pan, Francuz, który założył najpierw firmę we Francji i potem rozmawiam z nim, dlaczego on tutaj działa. On mówi, słuchaj, no popatrz, jaki tu jest rynek. To jest ponad 300 milionów ludzi, którzy mają za dużo pieniędzy. Jakbym ja to robił we Francji, ja bym w życiu nie osiągnął tego, co ja tutaj osiągnąłem. Nie miałbym takiej sprzedaży. Do tego w Europie jest cała masa ograniczeń właśnie co do tego, żeby zacząć firmę, co do produkcji itd., a tutaj tego nie ma. Widzisz, i to jest ten amerykański sen. To jeszcze tak powiem odnośnie tego pucybuta. Już teraz nie ma czegoś takiego, są dalej pucybuty, pucybuci, ale to nie jest to, co było kiedyś, bo teraz ludzie chodzą w trampkach, chodzą w sneakersach i różnych tego typu butach bez skóry. W związku z tym powiem Ci, że widziałem chyba tylko 2 pucybutów i nie mieli za dużo zajęcia. No, czasy się troszkę zmieniły, więc jak chcesz być pucybutem, to wymyśl inną technologię do mycia trampek, a nie do czyszczenia skórzanych butów. Czy przyjeżdżając do Stanów, albo dlaczego w Stanach, albo dlaczego w Polsce, albo czy w Polsce można mieć amerykański sen? Wiesz, tak najbardziej można, bo mi się Stany do końca nie podobają, zaraz o tym powiem dlaczego. W Polsce możesz mieć amerykański sen, jeśli to, co robisz w Polsce, będziesz sprzedawać w Stanach Zjednoczonych. Tyle. Bo nigdy nie osiągniesz takiej skali, jak będziesz to sprzedawał na Polskę, nawet jak będziesz sprzedawał to na całą Unię Europejską, co jest zresztą niesamowicie problematyczne i kosztowne też tak naprawdę, bo jest kwestia logistyki. Tak, ten pan tam stoi, ale powiem Ci, że przyjechałem tutaj specjalnie o godzinie 7, żeby nie było turystów, bo jak tutaj byłem, jak przyjechałem do Nowego Jorku, przyszedłem tutaj pierwszy raz, to był dziki tłum, więc za godzinę tutaj będzie dziki tłum. Więc jeśli to, co robisz w Polsce... Aha, jeszcze jedno. Amerykański sen jest dla osób, które chcą zakładać firmę, albo mają firmę i chcą to robić lepiej, chcą, żeby to było... Chcą po prostu zarabiać więcej. Bo jeśli chcesz być zwykłym pracownikiem, który przyjedzie tutaj pracować na Uberze albo na zmywaku, to nie będzie to. Zarobisz pewnie więcej jak w Polsce, ale koszty utrzymania są wielokrotnie wyższe tutaj jak w Polsce. Więc cokolwiek robisz w Polsce, mając firmę, przestaw teraz swoje myślenie, jakby to, co tam robisz, zacząć sprzedawać w Stanach Zjednoczonych. Żeby Stany Zjednoczone stały się Twoim głównym rynkiem. Dlaczego? Dlatego, że jest to rynek przeogromny i przebogaty. To tak jeszcze krótko, dlaczego mi się Stany nie podobają. Wiesz, jak się człowiek naogląda filmów amerykańskich, produkcji, to jest zachwycony, jakie to jest wszystko piękne, cudowne, wspaniałe, ale w praktyce nie powiem, że to jest brud, smród i ubóstwo, ale prawie że, bo tutaj śmierdzi. Nowy Jork jest o tyle fajny, że jest nad oceanem, więc to wszystko przewieje, ale infrastruktura jest tutaj... Ja nie mówię o tych wieżowcach, o tym wszystkim dookoła, bo to jest niesamowite, jak oni się rozbudowują, ale tu może pokażę kawałek ulicy. Generalnie wszystkie te ulice tutaj są... Wszystko wygląda jak w Indiach, bo wszystko się wyrzuca na ulicę, śmierdzi, brudno i nie podoba mi się pod tym względem. Jak się wróci do Warszawy, do Polski ogólnie, to tak człowiek patrzy po tych ulicach, jakoś tak to lepiej wygląda. I koszty życia. Generalnie wszystko jest razy 4, jak w Polsce, ale jak dużo osób wyjeżdża do Niemiec, do Anglii i tak dalej, to są do tego przyzwyczajeni, więc to może nie robić takiej różnicy. Ale bardzo tanie są na przykład ubrania, bardzo tanie są samochody, co mi się bardzo podoba, bardzo tania jest elektronika. Żeby było ciekawiej, BMK, jak w Polsce, BMK, tak, bo dużo Polaków, BMK to jest symbol sukcesu, luksusu dla niektórych. Jak BMK w Polsce kupisz tam powiedzmy za 200 000, taką samą w Stanach kupisz za 150, za 160. Dlaczego? Dlatego, że nie ma na to podatków, nie ma VAT-u.
Tutaj cały podatek, w tym stanie jest chyba około 9%, 9 albo 10%. Taki jest podatek w Nowym Jorku, a w Polsce masz podatek łup pierwsze 19%, potem łup 23%, a jeszcze po drodze jakaś akcyza i tak dalej, i tak dalej. I widzisz, to jest różnica w państwie, które wspiera przedsiębiorczość, a w państwie, które łupi po to, żeby... Tak, ja to nazywam łupi, bo takie mam podejście do tego. Łupi po to, żeby dawać w jakichś tam socjalnych rzeczach. Dobra, to może jeszcze pokażę z drugiej strony byka, bo jedni byka oglądają z tamtej strony, a tutaj, żeby przyjechać do Stanów, robić biznes, trzeba mieć cojones trzeba mieć, bo takich jak ty, którzy by chcieli tutaj przyjechać i działać, się rozwijać, jest cała masa. Nie jest to wcale takie hop-siup, bo takich, którzy tutaj przyjeżdżają i szukają tego amerykańskiego snu, jest mnóstwo, ale Stany potrafią też niektórych połknąć i wypluć. Niemniej, jeśli nie byłeś do tej pory w Stanach, masz wyobrażenie, że to jest taki kraj faktycznie tylko cudowny, jak w filmach jest pokazywany, przyjedź, zobacz, jak to w praktyce wygląda, może Cię troszkę pozmienia, może Cię to zainspiruje, a na pewno Cię zainspiruje, bo powiem Ci, że akurat Nowym Jorkiem jestem zachwycony. Już teraz zejdę z amerykańskiego snu, tylko 2 słowa na temat podróżowania dla tych, którzy będą wyjeżdżać. Jak dla mnie jest to, ja mówię ogólnie jako urodę miasta, o to, ile tutaj rzeczy można robić, dla mnie to jest numer 1 na świecie. Bo jest Dubaj, który jest bardzo ładny, ale się nie da tam żyć, bo jest za gorąco. Jest Szanghaj, który po prostu głowę rozwala pod względem tego, co oni tam zrobili. Singapur jest niesamowity, niesamowicie mi się w Sydney podobało. Vancouver jest przepiękne, ale pod kątem urody nie z poziomu ulicy, tylko patrząc ponad to, możliwości tego, co tutaj można robić, co można oglądać, to jest numer 1, pomimo tego, co powiedziałem na temat zapachu, brudu i tak dalej, więc jeśli nie będziesz patrzeć tak, tylko będziesz patrzeć tak, to będziesz zachwycony. Mam nadzieję, że cokolwiek... Książka. Dla tych osób, które były w Stanach, a nawet te, które nie były, a mają jakieś wyobrażenie, to napisz cokolwiek na ten temat myślisz w komentarzu o amerykańskim śnie. Czy takie coś według Ciebie jeszcze funkcjonuje, czy nie? Czy ja się mylę, bo pewnie się mogę mylić, bo nie mieszkam tutaj, jest mnóstwo osób, które mieszkają i mają jeszcze inne na ten temat podejście. Nagrodzę kilka osób książką Jak mieć pieniądze, gdzie z perspektywy Polski wytłumaczę, jak te pieniądze mieć. Za tydzień podam, kto książkę wygrywa. Hej! To jest skromny dom Trumpa. Podpisał go, jak widzisz, gdyby miał problemy z trafieniem. A on mieszka gdzieś tam, teraz mieszka w Białym Domu, ale jak tam nie mieszka, to tam gdzieś na szczycie jest jego lokum. Hello.